tym poradniku omówimy, w jaki sposób możemy utworzyć obraz dysku działającej instancji oraz pobrać go lokalnie, np. w celach archiwizacji. Aby pobrać zawartość dowolnego wolumenu uruchomionego w Atman Cloud, kolejno utworzymy tymczasowy wolumen z danymi aktywnego wolumenu, prześlemy zawartość tymczasowego wolumenu do obrazu oraz pobierzemy taki obraz na dysk. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o obrazach maszyn wirtualnych, zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo, do którego link znajduje się w opisie nagrania. W tym poradniku będziemy wykorzystywać klienta wiersza poleceń systemu OpenStack. Wskazówki, jak zainstalować oraz przygotować klienta wiersza poleceń do pracy, również znajdują się w opisie odcinka. Aby utworzyć tymczasowy wolumen jako kopię aktywnego wolumenu, wykorzystamy klienta CLI. Najpierw odnajdujemy identyfikator interesującego nas wolumenu. Następnie wydajemy polecenie. OpenStack Volume Create. Jako źródło wskazujemy istniejący wolumen, który chcemy skopiować. Oraz nadajemy nazwę dla tymczasowego wolumenu. Należy tutaj zaznaczyć, że podczas tworzenia kopii wolumenu dane stanowiące jej zawartość będą bazowały na fizycznej zawartości wolumenu. Stąd jeśli instancja oparta na tym wolumenie jest aktualnie uruchomiona, dane systemu plików znajdujące się w pamięci podręcznej mogą nie zostać zapisane w obrazie. Jeśli chcemy upewnić się, że kopia wolumenu, a docelowo obraz, jest w 100% spójny, szczególnie w systemach, które zapisują dużo danych na dysk, zaleca się utworzenie obrazu przy wyłączonej instancji. Po utworzeniu kopii wolumenu możemy wrócić do panelu Atman Cloud oraz utworzyć obraz, wybierając akcję Upload to Image dla nowego, tymczasowego wolumenu w stanie Available, czyli niepodpiętego do instancji. Wybieramy nazwę obrazu oraz klikamy Upload. W tym momencie obraz jest tworzony, a nasz tymczasowy wolumen zmieni status na Uploading. Zmiana statusu wolumenu na Available będzie oznaczała, że nasz obraz jest gotowy. W tym momencie możemy usunąć tymczasowy wolumen, który utworzyliśmy na potrzeby tworzenia obrazu. Teraz możemy przejść do listy obrazów, gdzie znajduje się nowy obraz o rozmiarze równym rozmiarowi wolumenu. Aby pobrać nowy obraz na dysk, należy ponownie wykorzystać klienta CLI. Najpierw określamy identyfikator obrazu do pobrania. Następnie wydajemy polecenie OpenStack Image Save. Podajemy nazwę docelowego pliku oraz podajemy ID obrazu do zapisu. Cała operacja może chwilę potrwać, ponieważ w naszym wypadku pobieramy 5 GB danych. Po zakończeniu pobierania na naszym dysku powinien znajdować się obraz zawierający kopię wybranego wolumenu. To wszystko w niniejszym poradniku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do bezpłatnych testów usługi Atman Cloud.